Cześć! Dziś zabierzemy Was do Infiniti Q60, czyli de facto Q50, tylko w kupę. Zamontujemy tu Android Auto i CarPlay na dotykowym górnym wyświetlaczu, a dodatkowo pokażemy, jak odtwarzać tu filmy z YouTube'a. Zapraszamy! Rozpoczynamy od demontażu elementów auta, tak aby dostać się do górnego wyświetlacza. A to dlatego, że musimy podłączyć tu moduł Android Auto i CarPlay, tak aby całość była obsługiwana właśnie dotykowo na górnym wyświetlaczu w Infiniti. Podłączenie wygląda prosto, o ile ktoś się na tym zna i umie to zrobić. Jeśli nie, to montaż trzeba zlecić instalatorowi takiemu jak Radiocar. I już możemy na szybko sprawdzić, jak to działa. Z telefonem na Androidzie Android Auto zadziałało tu bezprzewodowo, co pokazuje, że Google uczy się od Apple, bowiem CarPlay działa od wieków bezprzewodowo. Teraz ciekawostka, czyli YouTube. Otóż nasz moduł ma opcję mirrorlinku, czyli klonowania ekranu telefonu na radio. Musisz się podłączyć przewodem i sterujesz z telefonu, ale jeśli ktoś bardzo chce odtwarzać filmy z YouTube'a, no to ma taką możliwość. Składamy całość i już możemy cieszyć się Android Auto lub CarPlayem w Infiniti. Warto dodać, że nic nie tracisz z oryginalnych opcji auta, a do menu Android Auto czy CarPlay przechodzisz przytrzymując klawisz Back. Poza nawigacją masz tu też serwisy muzyczne jak Spotify, Tidal, audiotekę do audiobooków czy inne. Oczywiście możesz korzystać tu też z innych map niż mapy Google, na przykład z Waze'a, czyli takiej konkurencji dla naszego Janosika. Po wrzuceniu wstecznego działa fabryczna kamera cofania wraz z czujnikami. Prowadź do Hadron. Wyświetlam wyniki dla zapytania prowadź do Hadron. Więcej informacji znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmu. Tyle na dziś, do następnego razu.